Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj zajmiemy się takim bardzo króciutkim w sumie temacie. Głównie dla ludzi, którzy borykają się z jakimiś problemami z nerwicą, tego typu rzeczami. Ponieważ bardzo często występują właśnie takie bardzo niefajne ataki paniki w tym. Ja przez to przechodziłem dawno temu. Na szczęście teraz już kilka lat jest święty spokój z tym. Jest kilka filmików tutaj na tym kanale, jak udało mi się ten problem rozwiązać. Głównie były to zioła i oczywiście nastawienie psychiki na to wszystko. Ale w momencie, kiedy dostajemy ataku paniki, to jednak nie jest to zawsze wszystko takie proste, jak się to wydaje na kartce, jak to ktoś opowiada, żeby to po prostu przerwać, ponieważ przede wszystkim trzeba opanować swój umysł. Ale dzisiaj chciałem Wam mniej więcej powiedzieć, co w ogóle występuje w takim ataku paniki i dlaczego właśnie czujemy się tak, jak się czujemy i jak możemy to natychmiastowo przerwać ten proces, żebyśmy po prostu mogli odzyskać naszą kontrolę nad ciałem. Przede wszystkim podczas ataku paniki występują tak jakby duszności, coś takiego. Wydaje Ci się, że po prostu brakuje Ci powietrza i zaczynasz szybciej oddychać i tak dalej. Do końca tak nie jest. Występuje potliwość, występuje niepokój, palpitacje serca czasem, oczywiście bardzo szybki puls też występuje przy tym wszystkim, pocenie się, czasami występują spazmy takie, że jak gdyby na przykład ręce Ci złapie. To mi to kiedyś raz złapało, przyjechaliśmy tutaj pod dom, no i po prostu złapał mnie taki właśnie atak paniki już dawno temu. To jak mi ręce tak złapało z tymi kluczami, jak wyciągłem je ze stacyjki, no to jeszcze wtedy na skuterze żeśmy wrócili do domu, wyciągam je ze stacyjki, nie mogłem ich puścić. Żona mnie musiała tak wyrywać po prostu z ręki na siłę, bo nie mogłem otworzyć ręki, nie mogłem puścić tych kluczy. Po prostu takie no niefajne rzeczy w tym wszystkim były. Zawroty głowy też występują. Takie jak gdyby otumanienie, że po prostu sam nawet nie wiesz, gdzie jesteś, co robisz, tak cała koncentracja potrafi uciec. No jest naprawdę sporo tutaj takich bardzo niefajnych objawów tego wszystkiego. Takie uczucie ścisku tutaj też koło właśnie serca, czy tego takie w klatce piersiowej, takie niefajne uczucie, to też bardzo często występuje. No i dlaczego to się wszystko tak właśnie dzieje? W momencie, kiedy mamy ten atak paniki, to przede wszystkim już za dużo myśleliśmy nad tym i bardzo często go tak właśnie sobie przywołujemy, kiedy tak dużo myślimy, czy też o jakichś negatywnych rzeczach zaczynamy myśleć, które nas tam gdzieś tam w podświadomości mogą przerażać. I każdy, kto już miał właśnie nerwice, tego typu rzeczy, no to wie, że najgorsze to jest właśnie, żeby tylko teraz nie przyszedł atak paniki. No i cyk, pomyśli, że o tym już się zaczyna. Także no to jest akurat bardzo szybkie wizualizowanie sobie tego. Ale co się dzieje? Dlaczego to jest to uczucie duszności takie? W momencie, kiedy mamy taki atak paniki, zaczynamy automatycznie szybciej oddychać. Tak naprawdę w naszym organizmie zaczyna wtedy brakować dwutlenku węgla. Mamy w organizmie za dużo tlenu, a za mało dwutlenku węgla. I przez to, że mamy po prostu tego dwutlenka węglu za mało, organizm nie potrafi oddać tego tlenu do komórek. Czyli ten tlen jest, ale my go nie potrafimy wykorzystać. I kiedy my oddychamy jeszcze szybciej, ponieważ to wtedy pogłębia to wszystko, że zaczynamy jeszcze szybciej oddychać, tym jeszcze bardziej pogarszamy tą całą sytuację i czujemy się jeszcze gorzej, jakby nam rzeczywiście miało za chwilę zabraknąć powietrza. I kiedy nie będziemy przerywać tego procesu, tylko będziemy dalej oddychać, tak hiperwentylować już właściwie wtedy, to można na przykład, no może Ci się całkowicie zrobić ciemno przed oczami od tego wszystkiego. To się zdarza, bardzo często takie rzeczy się zdarzały. Mi się tak akurat nie zdarzyło, ale no było blisko. Także wiem, że to naprawdę niefajnie jest. Jak to przerwać? Przede wszystkim uspokój się. Nic tak naprawdę złego się nie dzieje, to tylko atak paniki. Wiem, że to brzmi dla tych wszystkich, którzy mają ten problem bardzo dziwnie, ale tak to jest. To jest tylko i wyłącznie atak paniki. Przede wszystkim uspokój się. Zacznij oddychać przez nos teraz. Spokojnie oddychaj przez nos.
W momencie, kiedy oddychasz przez nos, automatycznie i spokojniej przede wszystkim, już masz więcej dwutlenku węgla w swoim organizmie, a ten jest odpowiedzialny za relaksację twoich płuc, czyli za odprężenie twoich płuc, żeby to wszystko lepiej mogło działać. Także oddychaj wolniej. Następnie postaraj się oddychać również przeponą, ponieważ kiedy oddychamy, możemy czuć, że nam klatka piersiowa też wędruje podczas oddychania, ale przepłonę mamy tutaj niżej, tutaj gdzie mamy żołądek, tutaj gdzieś w tym miejscu mamy przepłonę i staraj się oddychać tak, żeby również przepłona mogła pracować. Kiedy przepłona będzie pracować, automatycznie relaksuje to również twój organizm, ponieważ nie wiem czy u wszystkich, ale u mnie przeważnie ataki paniki zaczynały się od tego, że czułem tutaj takie jakieś dziwne naprężenie przez klatkę piersiową i czułem, że mi blokowało przeponę. No niekiedy aż tak potrafiła sobie skakać sama z siebie. I kiedy mi właśnie tą przeponę zaczynało blokować, wtedy występowały bardzo często ataki paniki. Więc trzeba było się skupić na tym oddychaniu właśnie przeponą. I kiedy tam nabrałem sobie taki oddech, spokojnie wtedy, to poczułem po prostu, że ta przepłona zaczyna puszczać. Ona była jak gdyby w totalnym skurczu w tym momencie, tak? Ją po prostu złapał skurcz. To jest wszystko po prostu od nadmiernych impulsów nerwowych, które w danym momencie tam latają nam po głowie. I teraz jeszcze jak oddychać? Przede wszystkim oddychamy w taki sposób. Raz, dwa, trzy wdech, czyli i raz, dwa, trzy wydech. Tak oddychamy sobie wtedy. To jest po prostu najlepszy moment, żeby tak oddychać na spokojnie, oczywiście przez nos, nie przez usta. To jest bardzo, bardzo ważny punkt. A po resztę filmów o nerwicy to wpisz, no może ci YouTube pokaże jak będzie łaskawy, może się nie pokaże jak będzie łaskawy, ponieważ no tutaj wszyscy wiemy jak ten kanał tak troszeczkę funkcjonuje, że ten YouTube go nie za bardzo chce promować, powiadomień wysyłać i tak dalej, więc spróbuj sobie wpisać szaman XXI wieku, nerwica. Może coś wyskoczy, jak nie, no to spróbujemy wam te filmy jakoś ewentualnie w komentarzu wyłapać i wrzucić, żebyście mogli znaleźć, jak będziecie ich potrzebować, ponieważ tam przekazałem dużo więcej wiedzy na ten temat, jak z tego wyszłem i tak dalej. Także moi drodzy, ja wam życzę wszystkim pięknego dzionka. Teraz na końcu wrzucę wam jeszcze info o konkursie, ponieważ pamiętajcie, że to już tego miesiąca będzie rozwiązanie tego konkursu, także kto nie widział, to może sobie zobaczyć, kto zobaczył, to już może tutaj wyłączyć. Miłego dzionka wam wszystkim, bez ataków paniki, na spokojnie, na luzie, trzymajcie się, hej! Dzionka, tyle na dziś, trzymajcie się, hej!